Was rolnicy i rolniczki oraz wszyscy sympatycy rolnictwa na kanale biodynamiczni.pl. W dzisiejszym materiale preparat 501. Słońce wśród preparatów. A dlaczego? Dowiecie się z dalszej części. Zachęcam do obejrzenia całego materiału. Pozdrawiam. Preparat biodynamiczny 501, czyli słynna krzemionka z krowiego rogu. To jest drobno zmielony kwarc, który umieszczamy w krowim rogu. Brzmi kosmicznie, wyjątkowo, ale to żadna czarodziejska sztuczka, tylko biodynamika w najczystszej postaci. Ale skąd wziąć ten kwarc, żeby umieścić go w tym rogu? Można oczywiście znaleźć go na polu, potem tłuc cały dzień młotkiem bądź innymi sposobami, kruszyć go na drobny pył, na mączkę, ale jeśli cenicie swój czas, zdrowie psychiczne, gotową, drobną krzemionkę możecie kupić w specjalnych sklepach, których jest pełno za naszą zachodnią granicą, a nazywają się tajemniczo domami preparatów. Jak już mamy naszą mączkę krzemionkową, przygotowujemy z niej takie jakby ciasto, które wlewamy ostrożnie do rogu, umieszczamy go w wewnętrznej części wydrążonego roga, który pochodzi najlepiej od biodynamicznych krów i najlepiej, żeby one były z naszego gospodarstwa. Lepiej nie stosować rogów, które pochodzą z Afryki czy z Ameryki Południowej, żeby te krowy jednak pochodziły z naszych regionów klimatycznych. Zakupujemy następnie te rogi pionowo w glebie. W tej pozycji gleba musi być żyzna, dobrze doświetlona, musi się ładnie ogrzewać. Zakupujemy je na około 30-50 cm. Kiedy to robimy? Robimy to wiosną, właśnie teraz w okolicy Święta Wielkiej Nocy, po pierwszej wiosennej pełni księżyca. I rogi te pozostają w glebie aż do święta Świętego Michała, kiedy je wyciągamy i opróżniamy, wyskrobując z wnętrza preparat. Czyli mamy już nasz preparat, teraz musimy go odpowiednio przechować. Robimy to w szklanych, przezroczystych słoiczkach, które umieszczamy gdzieś dobrze nasłoneczonym miejscu. Mogą być to okna, żeby preparat mógł jeszcze więcej energii słońca pochłaniać. A teraz najważniejsze pytanie. Jak przygotowujemy nasz preparat? Nasz preparat mieszamy z wodą. 1 gram wystarcza na 2,5 tysiąca m2, czyli 4 gramy na 1 hektar. W przypadku sadów musimy stosować większą dawkę, około 100 litrów wody na tą samą powierzchnię i około 8 gram naszego preparatu, dlatego że jednak powierzchnia drzew jest zdecydowanie większa. Wsypujemy nasz preparat do beczki z wodą, która najlepiej, żeby była drewniana bądź z kwasówka, i wtedy intensywnie mieszamy w lewo, w prawo przez około godzinę. Ale co to właściwie znaczy to pobudzenie? O co w tym chodzi? Kiedy właściwie konkretnie stosować ten preparat 501? Teraz wszyscy politycy byliby ze mnie dumni, bo odpowiem, to zależy. To zależy, co chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy uzyskać piękne kwiaty, to musimy pryskać wtedy, kiedy tworzy się zarodek kwiatowy, a analogicznie jest ze zbożem. Jeżeli chcemy uzyskać wysoką słomę, to pryskamy w fazie strzelania w źdźbło. Jeżeli chcemy uzyskać piękne głosy w momencie wytwarzania się wewnątrz zarodków kłosowych, musimy po prostu dobrze obserwować nasze rośliny i dobierać moment, wstrzeliwać się w ten moment, który chcemy, żeby wesparł nasz preparat. Dodatkowym wsparciem dla wszystkich rolników zaczynających z biodynamiką, ale także tych, którzy już długo w niej siedzą, ogrodników i hobbystów, może być kalendarz biodynamiczny, który jasno pokazuje, w jaki dzień najlepiej pryskać na jaką roślinę. Jeżeli jest to roślina korzeniowa, pryskamy w dzień korzenia. Jeżeli jest to roślina liściowa, pryskamy w godzinach i w datach liściowych. Taki kalendarz można nabyć praktycznie wszędzie, w każdym kiosku, a ułatwia pracę z wszystkimi preparatami biodynamicznymi. Więc jeśli mamy taki cudowny środek jak preparat 501, czy możemy stosować go zawsze? Otóż nie. Jeśli mamy upalny dzień bądź pogłębiającą się suszę, warunki jak na Saharze, absolutnie tego nie róbmy, bo może to tylko pogłębić stres wodny dla roślin. Tak samo późnym wieczorem bądź w nocy też lepiej unikać takich pór, bo preparat 501 jest jak turbodopalacz dla roślin, który wzmaga ich fizjologię, więc lepiej nie robić tego wtedy, kiedy mają jakieś braki.
Podsumowując, preparat biodynamiczny 501 działa poprzez wzmocnienie działania światła na rośliny, tak samo jak krzem jest obecny we wszystkich organach naszego ciała, w oczach, w uszach. Tak samo rośliny bardziej intensywnie odbierają bodźce świetlne, przez co mają lepszą koncentrację cukrów, lepszy skład oraz wpływa to na zwiększenie plonów. Jeszcze jedna drobna uwaga, pracujemy tu z krzemem mineralnym, a nie organicznym, czyli to nie jest ziemia okrzynkowa. Są to dwie różne rzeczy, na co musimy zwrócić szczególną uwagę, często rozmawiając z różnymi sprzedawcami. Więc otrzymaliście dzisiaj ode mnie przepis na preparat 501. Może lekko tajemniczy, może lekko czarodziejski, ale musicie spróbować sami, jeżeli nie chcecie tego robić. Możecie również ten preparat na początku nabyć, jest dostępny w internecie i go po prostu sprawdzić w swoim gospodarstwie. Ważne, żeby w czasie mieszania włożyć w to całe serducho. Za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję. Zapraszam na inne moje materiały. Do subskrybowania, lajkowania, zostawiajcie dzwoneczek. Dziękuję.